A dzień dobry z trasy do Włoch. Właśnie dostałam taką informację, że ładunek, na który polowałam, jest odpowiedni do tego, żeby załadować go do Volviego, więc pomimo tego, że jest 2 dni wcześniej od tego, co Wy za chwilkę zobaczycie, no to właśnie teraz na szybko akceptuję ładunek. I pomyślałam sobie, że czasy są teraz tak ciężkie, jest tak dużo turbulencji na rynku transportowym i tak dużo przewoźników na parkingach przychodzi do mnie i mówi, jak to im wiszą klienci po kilkaset tysięcy złotych, więc pomyślałam sobie, że pokażę Wam teraz krok po kroku, jak ja akceptuję ładunek z giełdy od LKW Walter. Loads Today, więc to jest tak, LKW dla swoich kierowców, znaczy dla kierowców oczywiście, którzy wożą ładunki, LKW ma aplikację i tam jest wszystko klarowne i to zobaczycie później już na załadunku, ale teraz ja po prostu na szybko się zatrzymałam, żeby mi ten ładunek nie uciekł i już Wam pokazuję, jak to się robi. Więc po pierwsze to wchodzi się tak na Loads Today i widzicie, że ja robię wszystko z telefonu. Ja w ogóle nie używam komputera do prowadzenia firmy transportowej, do niczego po prostu, więc wszystko z telefonu, ale chodzi o to, że oczywiście ładunki bierze dyspozytor, szef firmy, ktokolwiek jest odpowiedzialny, więc nie z aplikacji, tylko trzeba wejść w wersję przeglądarkową, więc wchodzimy w LKW Walter i teraz tak, tutaj się logujemy. Ja oczywiście już jestem akceptowanym przewoźnikiem LKW Walter, więc mam wszystko zapamiętane. No i proszę Państwa, wchodzimy. Więc tak, jak macie tą stronę, ja oczywiście mam taką wersję mobilną, to tutaj sobie przesuwamy i patrzcie, że jest Loads Today Now i to jest giełda LKW Walter oficjalna i teraz tak, ja sobie wchodzę w Proximity Search i teraz tak, będziemy szukać ładunku z Włoch. Ja już ten ładunek wcześniej sprawdziłam, bo LKW oczywiście się kod pocztowy 81025 i tutaj widzicie, tak, wyszukujemy. No i są, proszę Państwa, ładunki. Ja myślę o tym, żeby jechać do Niemiec i takiego ładunku szukałam i taki ładunek znalazłam. Na tandem oczywiście ładunek musi być lżejszy, ale musi być też nie za długi. I to jest ten ładunek. Tutaj jest, widzicie, stawka i to jest cecha charakterystyczna dla tej giełdy, że wchodzicie i od razu widzicie stawki. Nie jest tak na innych giełdach, że są stawki, piszecie, się okazuje, że stawka jest zupełnie inna niż wystawiona. Lub tak, że jest w ogóle wiecie, nie ma stawek, więc trzeba dzwonić, pisać i dopytywać. Tu jest i chcecie, to bierzecie, nie chcecie, nie bierzecie. Więc widzicie, robię tak i teraz przez 15 minut ta cena jest zagwarantowana. I teraz tak, ja wcześniej, jak brałam ładunki, to tak od razu powiedzmy po tradycyjnemu, że przez ludzi i dostawałam zlecenie i teraz, szczerze powiedziawszy, sama pierwszy raz będę robić to zlecenie właśnie tak z aplikacji. Dobrze, tu jak testowaliśmy jest moja siostra i teraz tak, muszę tutaj wpisać, mam tu wszystko i teraz tu godzina, o której myślę, że będę. Dobra, powiedzmy, że tak w ogóle na szybko. Mam nadzieję, że to nie jest zobowiązujące i można zmienić. Tu akceptuję i zielone. I patrzcie, order accepted. Jest wszystko. Jest wszystko. No i w sumie to tyle. I zlecenie powinno przyjść teraz mi na maila, więc i cała filozofia. Co to za ładunek? Zobaczycie dalej. Oglądajcie, a ja lecę dalej. W opisie zostawiam Wam linka do giełdy LKW Walter. Passaporto. Bieżątko, będzie łatwiej się dogadać. W ogóle to dzień dobry. No to idziemy po ten ładunek. Chyba jestem pierwsza. Jaka w ogóle duża i ładna firma. Tutaj w okolicy te firmy tak nie wyglądają. Wiecie, jak się jeździ po Włoszech, a po południu Włoszech to już całkiem. Także mamy skręcić w prawo i na lewo ma być biuro. Ale auto już jest brudne. Biedny Volvi, taki brudny. A śmierdzi to paliwem? On powiedział, że na lewo jest office. Te firmy we Włoszech takie są. Człowiek zajeżdża na plac, nic się nie dzieje, wygląda wszystko zamknięte.
Patrzcie, no kto by powiedział, że tutaj coś się dzieje. Tylko po tym, że jest wysprzątane pod rampami. Nie ma bałaganu. A tak poza tym, no to by w życiu nie myślała, że tutaj mam iść. No to może nie tu jednak mam iść. No to na prawo i na lewo gdzie? Może tam. A, teraz już widzę te kontenery. To muszę być tam. W najgorszym wypadku już mi pan z ochrony zamachał, że to tam. No i patrzcie, teraz się skraca. Widać, że się otwierają. Palety, lubimy palety. Ten ładunek mi się na przykład podoba. Natomiast tamten ładunek to mi śmierdzi pasami. On mi się na przykład nie podoba. Mam wpisane, że w zleceniu, że jest folia, papier i jakieś takie rzeczy. Więc zobaczymy. Ktoś tu w biurze jest fanem. Tylko kogoś. Tylko nie wiecie, kto to jest, ale zobaczcie. Tu widzę jakąś miłość. Stare powiedzenie mówi, nadgorliwość gorsza od faszyzmu. No i chyba coś w tym jest. Było w zleceniu napisane, że 8? Było. Było w Google'ach, że 7? Było. Która wygrała godzina? 7. No i powiedzieli, że od 8. No nic, idę popatrzeć na jakieś ładunki na dalej. Trzeba by było do Polski się kierować powoli. Tak wygląda nasz dojazd, więc zanim się załadujemy, zanim co, no to rzeczywiście rozładunek poniedziałek rano. No to na Pegnic stoimy na weekend. Przybędziesz do celu 23:13. No dobra, tak w międzyczasie sobie obczaję co i jak, więc teraz włączę ekran. Dobrze, więc to jest tak, że jest aplikacja i jak sobie wejdę w transporty, to patrzcie, że to moje zlecenie transportowe jest tutaj. Są wymiary podane, są adresy, tu są wiadomości. Bo w zleceniu też jest osoba kontaktowa. Także gdyby się coś działo, gdyby był jakiś problem, to jest numer telefonu. Więc dobrze, że jest bezpośredni kontakt do odpowiedzialnej osoby. I tu jest tak, patrzcie. Termin, rejestrowanie pojazdu, załadunku, ok. Takie coś. A, że przyjazd, ok. Czy już się zrobiło? I tutaj będę potwierdzenia i odjazdu. Ok, czyli się takie rzeczy tutaj robi. Aktualnie zamknięte. Przeciętny czas przebywania. To jest ciekawe, nie? Popatrzcie. Że się wchodzi i człowiek wie... O, tu są nawet koordynaty. To jest mega, nie? Że są koordynaty. To we Włoszech na południu to może być, no... Ciekawe informacje, towary, papier. Czyli papier ładuje. Waga 10 ton. Miejsce rozładunku. Widzicie tutaj tak miejsce rozładunku. Rejestrowany czas przybycia. Dzisiaj jest tak, to damy... Aha, czyli muszę dopiero tamto przejść, żeby to móc zrobić, bo ja chyba zrobiłam jakoś na 12, tak bezmyślnie, bo się śpieszyłam strasznie, jakby ładunek po prostu brałam, a... Dobrze, ale teraz już wejdźmy na Roads Today dla szefa. Dobrze, tu jest Roads Today. Data damy sobie na 14 konkretnie. Postkod damy jeszcze. Nie wiem, czy chcesz, żeby tak ciasno było ze zjazdem. To jest 15 skoro.
No nic, generalnie powiedzieli, że nie wolno dawać pasów na ten ładunek i ja się kłócić nie będę, ale kurde, mam drzwi zakręcone. Ale zabezpieczenie tego ładunku to nie są tylko pasy. To jest to, co ja teraz zrobiłam, czyli wszystkie deski na dół i jeszcze do tego gumy dam pod spód. No dobra, dostaliśmy jeszcze plomby, więc trzeba założyć linkę celną, ale tutaj ciężarówka już stoi, czeka na rampę, więc odejdziemy i zrobimy tam na boku, jest dużo miejsca. A teraz, która linka była ta, czy ta? Która jest dłuższa według Was? Czy myślicie, że są takie same? Mi się zdaje, że nie. Tego mieć dościowo. Dobra. Bo jedna jest krótka, druga jest długa, a ja zawsze zapominam. Powinna mieć dwie krótkie, ale raz się pamiętam urwała. Dobra, to jest więcej. I ktoś mi dał w ogóle na trasie, pamiętacie? Akcję w Czechach. Wiecie co? Zajechała tutaj taka ciężarówka i szedł kierowca, a tam taki młodziutki chłopaczek. I tak sobie uświadomiłam, że mi się zawsze zdaje, że jestem taka młoda, że te lata doświadczenia w transporcie to mi się cały czas zaliczają do tej mnie, która miała 23 czy 4 lata jak zaczynała. Czy mi się cały czas zdaje, że mam 25 lat i 14 lat doświadczenia tak kierownicą. I wtedy patrzę na takiego kierowcę, co ma twarz dziecka. I sobie myślę, kurde. Może ja już taka młoda nie jestem. Nie zasłaniajcie mi obrazu. Słuchajcie, tam głowę trochę. Nie widzę, co robię. Dobra. Spięte, teraz jeszcze numery plomb sprawdzimy i możemy jechać. Wczoraj eksperymentalnie dałam więcej olejku i patrzę, że te włosy są takie, żeby powiedzieć, niekorzystne, a ja jestem brudna, mówił mi ten gość na załadunku. Jutro się wykąpiemy i jutro będzie lepiej. Sprawdźmy jeszcze te numery. 315, 449, 71, dobra. 315, 449, 79. Wszystko pasuje. Więc teraz jeszcze co zrobimy, to proszę Państwa, odznaczymy. Nagrywam ekran teraz, więc teraz tak. Dobrze, to na tu. Tutaj jest transport. Przedtem w trakcie dałam jeszcze załadunek zakończony i teraz odjazd. O.
Rzeczywiście, aplikacja miała rację 2 godziny, tyle że przyjechałam o 7. Czyli co? Jedziemy? Pokażę Wam trasę. Trasa wygląda tak. 1334 km. Jedziemy prosto w górę. Widzicie, mamy całe Włochy praktycznie do przejechania. Dla tych z Was, którzy się trochę mniej w mapie orientują, to jest Sycylia. Widzicie? Sycylia. Byliśmy tutaj kiedyś w Katanii. Pamiętacie? Adery przywieźliśmy. Tutaj sobie oznaczyłam z którego portu odjeżdżam. Pamiętam. Odpływam. Więc widzicie, jedziemy stąd. W Sycylii pewnie ile jest jeszcze? Z 500? Strzelam. Więc mamy tak, i tak, i tak, i tak. Innsbruck. Tu jest Szwajcaria. Tu nie wjeżdżamy. Jedziemy na Innsbruck, tu będzie Brennero, tu będzie Wolno, Korki, Monachium, też Korki, no i Pegnitz. Pamiętacie, tu zawsze ze śmigłami stawaliśmy na Sofienbergu. W okolicach, no, troszeczkę jeszcze niżej. No to jedziemy. Nawigacja zapowiada, że 1:30, gdyśmy jechali bez żadnej pauzy, do tego trzeba oczywiście pauzy dodać. Generalnie rozładunek jest w poniedziałek, jakbyśmy się uwynęli. 12 plus 12, znaczy 1:30 plus 12, załóżmy, gdyby 9 zrobić. Zawalczymy o to. Znaczy nie wiem, czy zawalczymy, nie wiem, czy się opłaca, bo wiecie, jak to w Niemczech. Ludzie w piątek nie pracują długo, a Brennero jest przed nami, więc nawigacja teraz ma jakieś tam swoje obliczenia. One się dużo nie różnią zazwyczaj, ale dużo się zazwyczaj nie różnią, ale wiecie. No to odjazd. Patrzcie na tą estakadę, cały czas jedziemy nad miastem. Tak wam jeszcze na troszkę obrócę bardziej na prawo. To jest niesamowite, powiem wam. Tak non stop sobie idzie nad miastem. Zanim jednak wyjedziemy jeszcze z Neapolu, to coś może zaliczymy słodkiego w Neapolu? Co by na to? Przyjechały 3 autokary. To jeszcze jednak nie tu będzie kawa i coś słodkiego.
Wiecie, dlaczego jazda najgorsza jest około wakacji? Wtedy są cały czas autokary i po prostu nie da się z toalety skorzystać, nie da się po prostu nic. Wszędzie kolejki, zanim skorzystasz, to się pauza skończy. Kawy na robię już. Zastanawiali, no to jak widać to jest Toskania. Takie typowe obrazki, nie? Jakieś kamienice, zarośla, zielono, górki, winogron, winorośle. No i koniec jazdy na dziś. Dojechałam do A22, także wjechałam na tą drogę na Brennero. Ojejku, ciężkie te Włochy. Drugi raz jadę przez Włochy w ciągu, nie wiem, 2 miesięcy i tak samo się czuję zmęczona. Powiem wam szczerze, że jednak na te Włochy chyba jakiś czas nie będę jeździć. Ciężko się tu jeździ, dużo remontów. Ale co ciekawe, chaos sprzyja bezpieczeństwu. Takie mam zdanie. Że tak tutaj co niektórzy jeżdżą, a tutaj nie, że jeden wypadek widziałam. Przez tyle kilometrów co zrobiłam, widziałam jeden wypadek tylko, więc to nie jest źle. Źle jest to, że stoję po stronie autostrady, ale tamte miejsca parkingowe wszystkie już były zajęte, tak widzę, że kierowcy tylko przyjeżdżają, jedą dalej, no ale od razu wiedziałam, gdzie zajechać. Z tego wszystkiego to jeszcze zgłodniałam na koniec dnia. Poszłam na stację, już miałam dość kupowanego jedzenia, więc sobie zrobiłam takie coś. To nie jest tak, że to jest dużo lepsze od tego na stacji, ale jest taka słodziutka papryczka. Tam co się dzieje? Patrzcie, że w sumie dobrze siedzicie w tym miejscu. No, taka skromna to jest kolacja, ale nie ma natchnienia na nic lepszego. Najważniejsze, że są warzywa, nie? Wyjechał przede mną kamper, chyba tutaj chciał spać, a teraz kierowca jedzie. Ciekawe. Mam nadzieję, że on tu musi tyłem jechać. Źle to wygląda. To mi to pachnie zblokowaniem w nocy. Widzicie? Bo tu z boku stoi już ciężarówka. A ten, jak on chce tu wjechać, to też nie wiem. Już się tym dzisiaj nie martwię, jutro się tym będę martwić. A wiem, że ci z boku, co mnie teraz blokują, wyjeżdżają mniej więcej tak jak ja, więc to najważniejsze. Dobry, tak sobie idę z kawą. To jest Americano Large, największa, 3,20. I sobie myślę, że te standardy kawy
wielkości są zupełnie różne w takiej jednej małej Europie. Najlepsza kawa jest gdzie? Według mnie w Hiszpanii i najtańsza, a później powiedziałabym Austria. Austria ma bardzo dobrą kawę. Włochy oczywiście też. No i w każdym razie tutaj taka kawa to jest właśnie duża i americano, a jak się bierze w Niemczech, to kosztuje 5 euro i jest taka duża. Tak samo jak i w Polsce, a w Polsce kosztuje 12 zł. Ale na południu są to takie kawy bardziej takie, wiecie, prawdziwe. Więc tak czy inaczej właśnie wolę taką. Ale mi się dzisiaj wstawać nie chciało. Ciężarówka obok mnie zajechała, zaraz jak ja stanęłam wczoraj. Wieczorem się pytają, czy mogą mnie tak zablokować, o której jadę. Czy 9, czy 11 robię. Mówię, nie wiem. Wstanę, to pojadę, nie? I tak myślę, kurde, nie chce mi się wstawać tak na dziewiątkę, bo to 4 wychodzi, bo już człowiek taki i tak się nie rozładuje i tak. No to myślę sobie, będę spać, zobaczę. Myślę, kurde, o 8 mam trening. Jak wystartuję o 6, to co ja ujadę? O 7, tak żeby 11. Stwierdziłam, a dobra. Zrobię co zrobię, wstaję o 5 jak człowiek cywilizowany. Więc widzicie, wyszło ostatecznie 10. Nie będę czekać do 11, bo bez sensu. Jest to jest. A, tu jest okej. To co? Jedziemy. Jakbyście chcieli zobaczyć, no to jesteśmy tutaj, widzicie? Teraz będziemy wkraczać na Brennero. Bedena, Jezu. Tu jest Parma, widzicie? Tutaj Bologna. Tutaj Mediolan, dalej troszeczkę tu Mediolan. No, Verona, wszystkie takie, wiecie, znane miasta. Tu jest Austria, a tu jest Monachium. I wiecie co? I tu jest Bauma. Mi strzeliło do głowy, że może by zostać w ogóle na weekend na Baumę. A tutaj później trochę będzie dojazdu. Zobaczę. Zobaczymy. Stoimy na zatoczce. We Włoszech tak jest, że są zatoczki i tu normalnie ciężarówki stają na pauzę, bo mam już, proszę Państwa, prawie 8, więc tak sobie rozwinimy, żeby nam tu nie zaglądali, co ja robię, a ja będę ćwiczyć. Możemy trochę ćwiczeń tym razem. Będzie ciekawe. No i poćwiczone, jak to w takim miejscu nie ma się gdzie za bardzo ćwiczyć, tylko tak trochę. W sensie wykąpać, ale woda jest, więc zbieramy się. Jedziemy dalej. Muszę sobie ogarnąć ładunek. Kurde, sama się jeszcze uczę tej giełdy. Loads Today, ale dzisiaj był taki zawalisty, 2 zawaliste ładunki, 12 ton, bo ja to też z tandemem, wiadomo, że muszę dobrze filtrować. No i ta giełda jest, cały zamysł jest taki, że po prostu widzisz co i jak bierzesz i jedziesz, nie? Ale na tandem muszę się zawsze upewnić, że to nie jest długie. I kurczę, wychodziło euro 55 ładunek. Zawalisty i mały podlot, więc dla mnie idealny. Więc był idealny, ale była 7 rano.
i zanim napisałam do osoby kontaktowej mojej z LKW, żeby się dowiedzieć, jak to ma działać, no to już po prostu tego ładunku nie było, zaraz ktoś zgarnął. Dobre ładunki zaraz uciekają. No, ale już się też teraz dowiedziałam. O, idzie pociąg z naczepami. O tam. Ale zresztą zanim ja wrócę, też nie będzie go widać. Power i startujemy. Całe szczęście tutaj. W każdym innym miejscu takie coś by było głupie, nie? Ale tutaj wszyscy tak stają i wszyscy wiedzą, że tu się tak staje. I każdy jest przyzwyczajony do tego, że tak ciężarówki się włączają do ruchu. Więc tutaj to jest, niebezpieczeństwo jest troszkę mniejsze, bo kierowcy są przyzwyczajeni i się tego spodziewają. No i wracając do ładunku, to już teraz wiem, że jakbyście też używali właśnie tej giełdy Loads Today, to jest tak właśnie, że jak nie wiecie, czy jest odpowiedni na wasz zestaw, czy nie. Jeżeli macie ciągnik i naczepę, to nie ma żadnego problemu. To jest zawsze standard, ale tam właśnie było napisane automotive i maszyny, więc może być coś długiego na 8 metrów, a ja mam 7,7. No i w każdym razie już teraz wiem, że trzeba po prostu po kodzie odnaleźć osobę kontaktową i wtedy można zadzwonić i się zapytać, czy ten ładunek jest natantem, czy nie. Więc ładunek w międzyczasie mi uciekł, natomiast będę dzisiaj szukać nowych. Zakładam, że w poniedziałek rano rozładunek i wtedy jest jeszcze cały tydzień do świąt. Sama się zastanawiam, gdzie pojechać. Ale też jakieś placki trzeba upiec, nie? Do święta. Kto mi upiecze placki? Ja muszę upiec. Cały czas jadę i myślę, co ja upiekę na te święta, więc chyba będę tak celować, żeby zjechać na środę. Bo te ładunki zjazdowe na święta to zawsze są, gdzie by nie szukać, one są zawsze, wiecie, 50 centów, nie? Wszyscy ściągają auta, wszyscy ściągają kierowców, jak jest dużo aut dostępnych, a taka sama liczba ładunków, no to wiadomo, że cena spada. Tak działa rynek, nie? Popyt, podaż, to inaczej nie będzie. Więc wiadomo, że to jakbym pojechała gdzieś sobie na Zagłębie, no to będę wracać za jakieś śmieszne pieniądze. A opłaty drogowe w Niemczech są na tyle drogie, że to w ogóle, więc właśnie, ten ładunek był do Austrii, nie wiem, zobaczę. Gdzie znajdziemy jakiś ładunek fajny, tam pojedziemy i później się przerzucimy do Opola, bo się szykuje coś nowego dla Volviego. W życiu się nie spodziewałam, że ja na takie coś pójdę, ale w tym momencie jest mi to potrzebne i dlatego tak wrzucę Volviego, ale to wam nie powiem teraz, powiem wam za jakiś czas. Ale będą nowe kierunki z Volvim. No i korek, ale generalnie to jest korek, wiecie pod czym? Pod skocznią narciarską. Widzicie, my jesteśmy z tej strony, nie, my jesteśmy z tej strony, przecież tu jesteśmy. Nie, ale chodzi generalnie o to, że tutaj widzicie jest skocznia w Innsbrucku. Taka ciekawostka. Na pewno widzieliście w telewizji. O, to było widać, jak podjeżdżaliśmy tutaj.
Popije pani kawę albo byłaby pokoju. Proszę. Könnte. Geht also in Ordnung, sagt Christoph Möller über Sable Fable, das neue Album von Bon Iver, das heute veröffentlicht wurde. Vielen Dank, Christoph. To jest, proszę Państwa, już Monachium. Strasznie ciężkie te związki, powiem wam. Super ciasno, po prawej zaraz mur. A tutaj non stop idą 3 pasy i nikt sobie nie chce was puścić. W każdym razie tutaj zjeżdżamy na parking. Którędy? Ja kojarzę tą stację. Co? Na prawo czy na lewo byście wjeżdżali? Czy to jest koniec jazdy na ten tydzień? Ciężko jest mi powiedzieć. Z 9:11 jazdy do celu jest 139 i powiem wam szczerze, że zaplanowałam sobie pojechać na Pegnitz. I się okazało, że tak, my jedziemy od dołu. Pegnitz, który ja chciałam stanąć, jest tutaj, a rozładunek jest tutaj. A później tak trzeba jechać tam chyba z 20 km, żeby się zawrócić i a zjazd w ogóle na załadunek jest tutaj, więc po prostu dosłownie kilometr albo 2 za zjazdem jest pompa, na której chciałam stawać, więc moje plany poszły w niwecz, powiedzmy to delikatnie, i w sumie to nie wiem. Nie podjęłam jeszcze decyzji, co to będzie dalej, ale w każdym razie tutaj są tak masakryczne korki i to Monachium, jak zwykle zakorkowane, i tam Austria i tak dalej, więc wygląda to jak wygląda, nie opłaca się dalej jechać, bo na Redberdze też jest korek. Ja w ogóle miałam taki wstępny plan, żeby sobie ogarnąć jakiś parking taki na jakiejś firmie, wiecie, jak Travis, przez Travisa czy przez Bosch Parking, i kurczę, powiem wam szczerze, że mój Travis jakoś się nie mógł zalogować, którego dawniej dużo używałam. Próbowałam się zarejestrować na Bosch Parking, też mi się w ogóle nie udało, cały czas wybijało rejestrację, więc ja nie wiem, czy cała ta taka idea korzystania z parkingów firmowych padła, czy to po prostu też ja robiłam to w korkach, więc w korkach też internety kiepskie są, a w Niemczech to wiadomo, że dużo gorszy internet, więc nie wiem z czego to wynika, a w każdym razie nie udało mi się, więc zobaczę, że jest jeszcze jakaś, w ogóle to sobie pomyślałam, że moją hulajnogą pojadę do Norymbergi, bo jakoś tak mnie natchnęło, że nigdy w Norymberdze nie byłam na ringu, na tym wyścigowym torze, ale w sumie tak nie byłam i będę musiała zobaczyć, tam na pewno jakieś pompy będą.
Widzę, że tu jest Esso. No, ale w każdym razie powiem wam szczerze, że no nie wiem, ja też się zastanawiam. To jest fajny parking, trzeba przyznać. 1,5 godziny zostanie podjazdu do tego, do rozładunku. Chyba, że zostanę tutaj, jest fajnie. Cicho. Zobaczymy, jutro podejmę decyzję. Teraz w końcu po prostu na spokojnie pójdę do toalety. Wszędzie były takie korki, tyle autokarów. To jest po prostu najgorsze. Jak się zaczyna sezon taki, że ludzie jeżdżą, to jest po prostu straszne. I w Niemczech jest tak samo, zresztą już wam to mówiłam. Człowiek idzie do toalety, a tam kolejka 40 osób i musiałby pauzę całą spędzić na tym, żeby w ogóle móc skorzystać z toalety. Jest to kiepskie. Dobrze. Co będzie dalej? Zobaczycie. Ja też zobaczę. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Tsaba, Franz Zeitz, Ariel Karp, Alex Mici, Manuel Ceresori, DJ De Koning, Pepe, Kevin Rafferty,